Cześć, witam Was w kolejnym odcinku. Dzisiaj odwiedzimy ruiny walcowni z XIX wieku. Obiekt jest dość potężny, będzie dużo do zwiedzania, także zapraszam. Zakład, po którym dzisiaj będziemy Was oprowadzać, powstał w 1834 roku. Budynek, który widzicie teraz za mną, jest budynkiem, w którym znajdowała się dyrekcja całego zakładu. Obecnie jest to szkoła podstawowa imienia Stanisława Staszica, dobrze nam znanego z poprzednich odcinków. Budynek, koło którego teraz się znajdujemy i widzicie go za moimi plecami, są to magazyny i stajnie. Za chwilę do niego wejdziemy, zobaczymy, jak to wygląda wszystko w środku. Właśnie będziemy wchodzić do budynku. Nad wejściem znajduje się jeszcze bardzo dobrze zachowana tablica. Zobaczymy, co jest dalej. Budynek, jak widzicie, jest bardzo dobrze zachowany, pomimo tego, że nie ma sufitu. Znajdują się jeszcze jakieś podpory na urządzenia. Główna hala magazynów i stajń. Teraz wejdziemy do magazynów jeszcze raz, tylko troszeczkę z innej strony, gdyż są tutaj dwa wejścia. Jak widzicie, tutaj już jest budynek z cegły. Większość budynków w zakładzie jest postawiona z kamienia. Tam przed chwilą żeśmy byli. Pozostałości jeszcze po jakiejś tabliczce. Kolejnymi dwoma obiektami na planie całej fabryki są po mojej prawej stronie ten biały budynek, jest to wartownia. Natomiast po lewej stronie widzicie przedszkole, które kiedyś pełniło rolę portierni, a teraz jest przyjemnym budynkiem dla dzieci. Obiekt, przy którym się teraz znajdujemy,
Są to suszarnie zakładu. Za chwilę wejdziemy do każdego z pomieszczeń, zobaczymy, jak wyglądają w środku. Wejdziemy do pierwszego z pomieszczeń. Jak widzicie, pomieszczenia nie są duże. Znajdują się tu jakieś wnęki. To prawdopodobnie jest komin albo jakiś odpływ powietrza. Kolejne z pomieszczeń. Czym właściwie zajmował się ten zakład? Produkował profile drobne oraz grube blachy stalowe. Jak widzicie, bardzo podobne pomieszczenie do poprzedniego. Kolejne. Ta ściana jest dość mocno oczerniała, co może świadczyć o tym, że coś tu się paliło, ale niestety nie mamy żadnych wiadomości o pożarze w tym zakładzie. To pomieszczenie, jak widzicie, troszeczkę się różni od poprzedniego, gdy znajdują się jeszcze dodatkowe otwory w ścianach, które później zamieniają się, jak zaraz zobaczycie, w takie kanały. Niestety nie wiem, do czego one służą. Jeżeli ktoś wie lub się domyśla, niech napisze w komentarzu. Bardzo podobna salka. Zachowały się jeszcze w bardzo dobrym stanie zawiasy na drzwi. Zobaczcie, jakie potężne. Także jakie tu musiały być drzwi zamontowane. I ostatnia, większa sala. Z charakterystycznym dla tego zakładu wejściem głównym. Fabryka zatrudniała 150 pracowników. W początkowej fazie swojego istnienia wytwarzała 4800 ton żelaza rocznie.
Doszliśmy do największej hali walcowni. Tutaj, na tym terenie, trzeba zachować szczególną ostrożność, dlatego że jest pocięty szeregiem tuneli, w których prawdopodobnie kiedyś płynęła woda. Za mną widzicie, jak te tunele się rozchodzą. Niektóre są bardzo głębokie, gdyż po mojej prawej stronie znajduje się główna komora, gdzie znajdowała się turbina wodna. Zaraz tam pokażemy Wam, jak to wygląda. Walcarnia była dość rozwinięta technologicznie. Znajdowało się tutaj 2 ciągi walcarek po 40 par walców, dodatkowo 8 pieców, 2 koła wodne i najważniejsze turbina o łącznej mocy 100 koni mechanicznych. Także generowało to potężną moc. Teraz znajdujemy się w jednym z ciekawszych miejsc zakładu. Tam znajdowała się turbina. Zakład został zmodernizowany w 1885 roku. Dołożono wtedy drugą turbinę, natomiast 5 lat później zamontowano tzw. lokomobil. Był to zespół napędowy, który zawierał w sobie silnik parowy. Ta modernizacja pozwoliła zwiększyć siłę wytwórczą zakładu do 5,5 tony żelaza rocznie. Znaleźliśmy ciekawe miejsce. Zobaczymy, co tam się kryje. Jest tu mega nisko. No, niestety nie kryje się tutaj za wiele. Jest to jakiś zwykły szyb. Natomiast przechodząc dalej tym tunelem, przechodzimy do miejsca, gdzie znajduje się kolejna turbina, o której wspominałem. Możecie zobaczyć, ta dziura jest naprawdę ogromna. Znajduje się tam jeszcze w niej woda. Natomiast na ścianie widać jeszcze wzmocnienia metalowe. Teraz dochodzimy do kolejnego miejsca zakładu. Zaraz zobaczycie. Ten obiekt, do którego właśnie dochodzimy, jest to tak zwany jaz piętrzący. Wygląda tak. Tam znajduje się walcownia. Natomiast cały ten teren, który teraz będziecie widzieć panoramicznie, niegdyś był to staw. Pokażę Wam teraz jeszcze jedną bardzo ciekawą rzecz. Tam znajduje się rzeka, która doprowadzała wodę do zakładu. Jak już wspomnieliśmy,
Zakład powstał w 1834 roku, ale 10 lat wcześniej zaczęto już budować sieć hydrotechniczną, co zaraz zobaczycie. Pozostałość po tej sieci, nie dość, że są te kanały, które już widzieliście na filmie, to mamy jeszcze most, na którym jest nazwisko osoby budującej ten obiekt. Właśnie zeszliśmy do koryta rzeki. A tutaj znajduje się most. Dwa kanały, które doprowadzały wodę do jednej i do drugiej turbiny. Most, jak widzicie, ma tabliczkę z napisem RP 1846, ukończony zakład walcowni Karol Kłake Budowniczy. Zastanawiam się, czy udałoby się nam wejść do tego tunelu, ale niestety chyba nie, bo jest woda. Tunel prowadzi do samej walcowni. Zakład przestał funkcjonować na początku XX wieku. Dlaczego? W 1903 roku wielka powódź zniszczyła zalew w Brodach, co doprowadziło do odcięcia rzeki, która zasilała ten zakład. W 1905 roku definitywnie zamknięto i pozostawiono go w ruinie. Do dzisiaj. Skończyliśmy zwiedzać ruiny walcowni w Nietulisku. Jeżeli podobają Ci się nasze filmy, doceniasz naszą pracę, daj łapkę w górę, zasubskrybuj nasz kanał na YouTubie, odwiedź stronę na Facebooku i poleć znajomym. Cześć!